Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji omówię dokumenty. To jest stary dokument rejestracyjny, a tutaj jest nowsza wersja. To jest autentyczny Fahrzeugbrief naszego samochodu, który kupiliśmy kiedyś tam dawno temu od właśnie pana z Niemiec o imieniu Heinrich. W roku 2005 nastąpiła zmiana, ale jeszcze ktoś gdzieś może mieć taki dowód rejestracyjny. Jeżeli ktoś niczego nie ruszał ze swoim samochodem, tylko go ma, to nie musi go wymieniać na ten nowy. Czym się różnił ten stary dowód rejestracyjny? Popatrzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6. Było 6 właścicieli w takim dowodzie, mogło być wpisany. Jeżeli ktoś sprzedawał samochód, to tutaj się dopisywało kolejnego właściciela. Jak wygląda to w nowym dowodzie rejestracyjnym? W tym nowym dowodzie, tam było słowo Halter, a tutaj mamy słowo, teraz jest Vorhalter, czyli poprzedni właściciel. I na ile osób może być wystawiony ten nowszy dowód? Na pierwsza osoba, to jest ten, co kupuje, i druga osoba. Jeżeli ktoś to sprzedał i na przykład kupiła to trzecia osoba, to tutaj w tym okienku będzie informacja, że ilość właścicieli była 2 i dostanie ktoś nowy dowód. Zobaczmy, jak to wyglądało tutaj z drugiej strony. Tu widzimy, jakiej to firmy ten samochód był. I ważna informacja pod 32, Tag der ersten Zulassung, data pierwszej rejestracji. Czyli ten właściciel z Niemiec wtedy go zarejestrował, a potem myśmy go kupili. Tutaj widzimy Rzepin. Przechodzimy do tego nowoczesnego dowodu rejestracyjnego. On nazywa się Zulassungsbescheinigung Teil 2, tam widać. Od słowa Zulassung, czyli dopuścić, czyli zarejestrować, a Bescheinigung to jest zaświadczenie. Tutaj jest w różnych językach obcych ta sama nazwa i tutaj właśnie widzimy też jest dowód rejestracyjny, część druga. Co to znaczy część druga? Że jeszcze mamy gdzieś część pierwszą. I trochę to zamazałam, ale tutaj była informacja, że to jest Fahrzeugbrief, czyli w nawiasie. Dawna nazwa Fahrzeugbrief, czyli książka pojazdu, list opisujący ten Fahrzeug. I zauważcie, że słowo jest Fahrzeug i jest das. Das Fahrzeug to jest pojazd. Tak jak jest pojazd, który lata, to jak to się nazywa? Das Flugzeug, czyli narzędzie do latania. Jak są przybory piśmiennicze, narzędzia do pisania, czyli das Schreibzeug. Jak jest zabawka, das Spielzeug, czyli Fahrzeug, Flugzeug, Spielzeug. A co to będzie Schlagzeug od czasownika schlagen? Od czasownika schlagen, no to Schlagzeug to będzie perkusja. Tutaj mamy amtliches Kennzeichen i odsyłam do filmu na moim kanale, gdzie omawiałam tablice rejestracyjne, czyli numer rejestracyjny. I to, co pokazywałam na poprzednim dowodzie, tym starym, datum der Erstzulassung. Zulassen, no to mamy tutaj już, nie? Zulassen. Die Zulassung to będzie rejestracja, czyli dopuszczenie, czyli data pierwszej rejestracji i kiedy mamy na przykład ogłoszenia samochodowe w internecie czy w mediach, to się podaje jako EZ, czyli Erste Zulassung. I tutaj to, co pokazywałam wcześniej, Anzahl der Vorhalter, czyli ilość tych wcześniejszych właścicieli. Tutaj takie dane. Z ciekawostek tutaj jest taki hologram do odkrywania, Freirubeln, taka zdrabka. Co tutaj mamy z ciekawych rzeczy? Die Marke, der Typ, Farbe des Fahrzeugs. Tutaj proszę zobaczmy, Farbe des Fahrzeugs, ponieważ mamy tutaj genitiv, a więc będzie kogo, czego, des. I potem jest rzeczownik i dochodzi końcówka s, tak? Czyli Farbe des Fahrzeugs. Hubraum, pojemność. Der Raum to jest pomieszczenie, na przykład sala do matematyki, ja? Der Mathematikraum. Weltraum to jest kosmos, a Hubraum to jest po prostu pojemność in centymetrach sześciennych. Tutaj mamy Raum, czyli też przestrzeń, czyli pomieszczenie na jakieś informacje
producenta. I tutaj też jest jakieś pieczątki, są daty, poświadczenie. Tak to wygląda. Tutaj też jest dowód rejestracyjny, widzimy, ale ma inny kształt. Jest podłużny, taki wąziutki i składa się z 3 części. Tutaj jest punkt zgięcia. To jest dowód rejestracyjny, część pierwsza. Tak, tu mamy Teil 1, dokładnie to samo. To jest to, co kierowca wozi ze sobą. On to ma przy sobie. To jest tak jakby streszczenie tego dużego dowodu, to znaczy tu już nie ma tak dużo opisów, już ewentualnie policjant wie, co to jest na przykład tutaj 12, prawda? Albo tutaj mamy na przykład 6. Co to jest to 6? To oni to już wiedzą. Tutaj jeszcze widzimy ciekawy skrót, może spróbujmy go rozszyfrować. To jest z.pers.bev. Co to może być? Może to powiększę. FZ to będzie co? Fahrzeug. Małe z to jest zur albo zum. Pers to będą personen, osoby. A bev to będzie przewozić, befördern. Czyli to jest pojazd służący do przewozu osób, nadający się do przewozu osób. Zadanie domowe tradycyjnie. Proszę sobie wpisać do internetu Zulassungsbescheinigung, nie wiem, Teil 1 albo Teil 2, otworzyć i poczytać trochę na ten temat jeszcze. Coś tam poszukać, coś znaleźć, przetłumaczyć sobie. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się i słyszymy za tydzień.